Dzisiaj dosyć istotna kwestia menu serwisowego, czyli taka ukryta nieco funkcja w Waszych Fordzikach. Warto ją sobie znać, aby przeanalizować różnego rodzaju parametry Waszego samochodu, albo też przed zakupem, na przykład właśnie jeśli jedziecie po Forda C-Maxa, takiego jak mój, lub też Focusa, Mondeo, bo tryb ten jest tak samo wyglądający, tak samo uruchamiający się w tych wszystkich pojazdach, modelach, markach. Jest to Kuga, Fusion, Fiesta, także tutaj znajdziecie ten tryb nie tylko właśnie w C-Maxie takim jak mój. Także zabieramy się do pracy. Dzisiaj za oknem pogoda typowo barowa, czyli deszczyk pada. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w głosie, abyście słyszeli tutaj dobrze to, co Wam mam do przekazania. Tutaj jest taka wajcha lewa, po lewej stronie kierownicy. Oczywiście jeśli macie Anglika, no to będzie to lustrzane odbicie, ale jeśli chodzi o zwykły pojazd europejski na polski rynek, to wygląda to w ten sposób, że mamy tu wajchę z napisem Set Reset. Aby uruchomić menu serwisowe, musimy przytrzymać sobie ten przycisk Set Reset i przekręcić zapłon. Na wyświetlaczu pojawi się opcja test, wtedy puszczamy nasz przycisk Set Reset i automatycznie nasze wszystkie wskazówki powinny podskoczyć na maksa zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie przesuwając się przełącznikiem menu, uruchamiamy poszczególne opcje naszego menu serwisowego. Jeśli macie tu w Waszym pojeździe ten większy wyświetlacz, to będzie to podobnie wyglądało i jedynie będzie trochę więcej informacji lub też ta czytelność czcionki będzie ładniejsza, wyraźniejsza. U mnie niestety ten wyświetlaczyk jest malutki, ale wszystko to, co trzeba, jest przekazane, także jest tu dużo przydatnych informacji. Także przechodzimy kolejno do następnych trybów menu, wciskając przycisk Set Reset ponownie. Jedno przyciśnięcie, tutaj takie podświetlenie wszystkich elementów wyświetlacza LCD, to jak mówię, będziecie mieli większy, no to się całe podświetli. Następnie wszystkie ikonki wyświetlacza. Tu też istotna sprawa, jeśli właśnie oglądacie Wasz pojazd, tu mruganie spowodowane jest oczywiście 60-hercowym przesyłem danych, jeśli chodzi o klatkarz telefonu. Normalnie to wszystko będzie stałe, u Was nie powinno, jeśli patrzycie na to na żywo, nie powinno to mrugać. To migotanie spowodowane jest telefonem komórkowym, także to się pali wszystko na stałe aktualnie. Pomimo tego, że mamy podświetlone, jak widzimy, światła mijania, światła drogowe, żadne ze świateł się tak naprawdę nie zapalają na zewnątrz, jest to tylko informacja podświetlonych LED wszystkich ikonek. Ważna tutaj jest opcja na przykład od poduszki powietrznej, bo często bywa, że handlarze, którzy chcą nas tam oszukać, tak kolokwialnie mówiąc, wyłączają tą właśnie ikonkę poduszek powietrznych lub też ikonkę check, co możecie nie zauważyć, najzwyczajniej uruchamiając Wasz pojazd, uruchamiając silnik, będziecie myśleli, że wszystko jest ok, a tu się okaże, że właśnie błędy check są wyświetlone lub też poduszki powietrzne już były wystrzelone i nie jest tu żadna informacja błędna wyświetlona, ponieważ najzwyczajniej ta dioda jest wyłączona, LED jest w tym miejscu odłączony i tego nie ma. Także jak włączycie sobie to wszystko, tak powinno wyglądać podświetlenie wszystkich diod, ikonek, które są na Waszej desce rozdzielczej. Następne przejście do kolejnej opcji to jest tutaj, jeśli chodzi o wersję oprogramowania, kilka informacji. Tutaj szczegóły Wam pominę, bo byście musieli bardziej zagłębić się w, tak jak widzicie, EEPROM, czyli oprogramowanie komputera i inne kwestie, czy to jest zgodne z oprogramowaniem rzeczywistym Waszego ECU samochodu, także to może oczywiście być też istotne, ale też musicie mieć odpowiednie parametry, aby porównać je z właściwymi. Przechodzimy dalej, tak jak mówiłem, i tutaj ta kwestia jest dosyć istotna. DTC. DTC z hashtagiem, jak widzimy, 00 i podpisem NON oznacza brak błędów. Jeśli byście tutaj mieli DTC na przykład 129
E15, no jakieś cyferki, najzwyczajniej listę wszystkich błędów pokazuję Wam w opisie tego filmu, także zajrzyjcie sobie do opisu, a jeśli coś byście nie mogli wejść w opis, dajcie znać w komentarzu, wyślę Wam na maila taką istotną listę, która na pewno Wam się przyda do odczytu takich podstawowych błędów, jeśli chodzi właśnie o parametry z deski rozdzielczej. Tak jak widzimy, nie potrzebujecie komputera jakiegoś diagnostycznego, nie potrzebujecie tu kabla specjalnego, który połączy Wasz telefon lub też komputer z samochodem. Wystarczy właśnie wejść w odpowiednie menu, aby uzyskać te informacje, które już powiedzą Wam, czy samochód posiada jakieś błędy. Oczywiście, aby szczegółowo sprawdzić, bo na przykład może być jakieś DTC 39 i wyczytacie, że to jest błąd EGR. Aby rzeczywiście sprawdzić, czy to jest błąd zatkanego EGR, czy go w ogóle nie ma, czy też jakaś inna opcja tutaj się wykazuje błąd, to musielibyście rzeczywiście później podłączyć komputer, ale chociaż te powierzchowne, wstępne informacje jesteście w stanie zweryfikować w Waszym samochodzie lub też w samochodzie, który zamierzacie kupić. Także jest to bardzo istotna, fajna, ciekawa sprawa, aby takie kwestie sprawdzić. Następnie poruszając się po kolejnych wersjach, tutaj opcjach menu, tu jest prędkość, to jeśli byście sobie jechali samochodem w tym momencie, no to będziecie mieli prędkość w milach, prędkość w kilometrach na godzinę, obrotową prędkość Waszego silniczka, także też warto to sobie sprawdzić, na przykład postojowa, jaka prędkość obrotowa powinna być prawidłowa, bo nie zawsze ta wskazóweczka rzeczywiście podchodzi na ten parametr rzeczywisty, czyli jest ona w granicach tego 1000 obrotów, a tutaj będziemy mieli dokładnie co do 4 miejsc przecinku. Jest to oczywiście prędkość około tam 700, powinna być prawidłowa 700 obrotów na minutę Waszego silniczka. No i też dosyć istotna kwestia engine temp, czyli temperatura nie tyle tu płynu chłodzącego, co typowo silnika, czyli na silniku temperatura, która jest robocza. Tu też ta temperatura dochodzi do wysokich parametrów. O tym szczegółowo opowiadałem w innym moim odcinku, także nie będę tutaj się rozpowiadał. Zajrzyjcie najzwyczajniej do odcinka, który Wam się wyświetla w rogu ekranu, lub też zajrzyjcie do zakładki wideo. Tam wszystkie moje odcinki, a jeśli klikniecie playlistę C-Max lub też motoryzacja Ford, to ujrzycie wszystkie odcinki dotyczące właśnie motoryzacji, a w szczególności Forda. Jeśli zamierzacie kupić lub też dopiero co kupiliście i chcielibyście sprawdzić szczegóły parametrów Waszego samochodziku, serdecznie Was zapraszam do tej playlisty. Zaznaczcie sobie ją do ulubionych, dodajcie, a przede wszystkim zasubskrybujcie kanał na bieżąco. Będziecie wtedy z każdym nowym odcinkiem. Jedziemy dalej. I baterii. Tu jeśli chodzi o parametry Waszego akumulatora, też dosyć istotna opcja, która powie Wam, w jakim stopniu jest naładowany akumulator. Tu oczywiście 12, mamy wyłączony zapłon, można odpalić silnik, powinno to skoczyć do około 14 V, także ta kwestia jest tu istotna. Jeśli na wyłączonym silniczku byście zrobili te menu serwisowe i w tym momencie byście wybrali opcję od razu właśnie baterii, to tu jeśli voltaż by był na poziomie 10, poniżej, no to już tu oczywiście lampka kontrolna powinna Wam się zapalić, bo nie powinno być tak niskiego naładowania akumulatora, nawet jeśli on stał całą noc. Tutaj jest dystans do pustego zbiornika, czyli w milach 96 mil możemy pokonać. I jeśli ponownie wrócimy do menu, całość wszystkich opcji przejdziemy dookoła, nie ma tutaj możliwości cofania, czy też robienia wstecz, musimy najzwyczajniej przejść cały czas, naciskając przycisk Set Reset ponownie do kolejnej opcji i tak w kółko. Aby wyłączyć menu serwisowe, wystarczy, że wyłączymy zapłon, następnie ponownie przekręcimy kluczyk
I jak widzimy, opcja menu serwisowego już jest wyłączona. Co istotne, po wprowadzeniu tego trybu menu serwisowego, jak widzimy, kilometraż nasz się wyzerował dzienny. Oczywiście ogólny kilometraż się nie wyzeruje, no nie ma takiej opcji, ale kilometry dzienne tutaj zostaną wyzerowane. Kolejna istotna funkcja, która może Wam się przydać podczas zakupu samochodu lub też sprawdzania jego parametrów w Waszym aucie, to posługiwanie się tu menu zwykłym, czyli bez żadnego wciskania Set-Reset, tak jak to było w menu serwisowym. Tu macie swoje zwykłe menu, które jest cały czas na Waszym wyświetlaczu i tak jak mówię, jeśli macie w Kudze, czy też w nowszym modelu poliftowym C-Maxa, ten wyświetlacz jest nieco większy, tam możecie też, może to wyglądać trochę ciekawiej niż tu u mnie, ale tak jak mówiłem, wszystkie te parametry, co najważniejsze, są czytelne i dostępne. Możemy tu zweryfikować dosyć sporo funkcji. Także przechodząc sobie po naszym menu, wystarczy, że przejdziemy w górę lub w dół. Na początek są ustawienia, zaraz Wam pokażę, co w tych ustawieniach możecie zmienić, ale przechodząc do góry, do kolejnych opcji, mamy temperaturę, to może nas nie interesować tak zbytnio, ale średnie zużycie paliwa, na przykład, czy możecie już zweryfikować, czy ten pojazd nie ma czasem jakichś tutaj wysokich zużyć, chociaż ten parametr może być akurat mylący, ponieważ jeśli samochód długo stał, wyzerowało się te średnie zużycie paliwa i po odpaleniu domyślnie samochód będzie miał opcję spalania na poziomie 99 litrów na 100, także może to być mylące. Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów wtedy możecie to zweryfikować lepiej, a najlepiej, jeśli by nawet ten samochód na przykład miał jakiś cudem spalanie na poziomie 4 litrów na 100, aby tak zweryfikować sobie to prawidłowo, tą funkcję Waszego spalania, to najlepiej nacisnąć sobie przycisk Set Reset, co spowoduje wyzerowanie Waszego średniego zużycia paliwa i teraz jeśli jedziecie, to na bieżąco będzie ten średnie zużycie paliwa się normowało w trybie takim jakby na żywo, czyli przejedziecie jakiś odcinek po mieście, będziecie widzieli, że średnie spalanie jest na przykład za duże, bo na poziomie jakichś tam 30 litrów, oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy, no ale to już będzie jakaś przesada. Nie przestraszcie się, że jeśli po mieście po takim średnim zużyciu, po wyzerowaniu średniego zużycia będzie tutaj wyświetlane około 15 litrów i więcej czasem, to taki standard dla C-Maxa, dopiero trochę musicie pojeździć, żeby te spalanie średnie spadło, bo wiadomo, z górki odcina i tak dalej, także wtedy te średnie spalanie jest nieco niższe, ale jeśli tak to będzie wyglądało, to często to bywa, że właśnie te spalanie będzie na poziomie 15 litrów. Zasięg na paliwie. No i wracamy z powrotem do naszych kilometrów. Co chciałem Wam pokazać, jeśli chodzi o ustawienia? Często bywa, że jeśli kupujecie samochód lub też zakupiliście, ustawienie jest w języku innym niż polski. Wtedy wystarczy wejść właśnie w te ustawienia i przechodząc do poszczególnych opcji menu, możecie wybrać sobie język. Jak widzimy, jest język polski. Przestawiłem teraz na słowacki. Klikając przycisk Set Reset przechodzicie do kolejnych języków, także w ten sposób możecie ustawić prawidłowy język. Dokładnie opowiadam o tym w odcinku właśnie dotyczącym zmiany menu języka w menu tu serwisowym i menu Waszego samochodu, także zerknijcie sobie do zakładki wideo, tam też odcinek typowo o zmianach ustawień, jeśli nawet będą one od razu po angielsku, tam mam wszystko ustawione w trybie angielskim i pokazuję, jak przestawić to na język polski, będzie Wam wtedy łatwiej. Co jeszcze w ustawieniach tego standardowego menu? Możecie zmienić tryb komfortu Waszej kierownicy, co powoduje zmianę na tryb standardowy, sportowy i komfort. Najlepsza opcja jest tutaj komfort, jest to dosyć miękkie ustawienie Waszej kierownicy, sport to takie sztywniejsze, ale ta funkcja może tu zweryfikować na przykład maglownicę i inne ustawienia układu kierowniczego, ponieważ jeśli zmieniacie rzeczywiście sobie ten tryb na sport i na komfort, wtedy nie będziecie odczuwać żadnej zmiany na układzie kierowniczym, to znaczy, że jest coś już nie tak z całym układem. Niekoniecznie tu może być brak na przykład płynu w układzie
wspomagania, może to być poważniejsza usterka, także warto to sobie zweryfikować, sprawdzić, czy te ustawienia w ogóle działają, czy są odczuwalne na kierownicy. Dodatkowo tu jest taki brzęczyk, który możecie włączyć i wyłączyć. Ja mam go wyłączony aktualnie, aby nie pikał tu mi dodatkowo. On wtedy też daje sygnał, na przykład jeśli kontrolka waszego paliwa zejdzie na minimum, zapali się już rezerwa, wtedy też macie pikanie, jakieś brzęczenie. Dodatkowo jest na przykład ikonka ta znana waszej śnieżynki, która właśnie pokazuje, że może wystąpić oblodzenie. Też będzie wam pokazywało nie tylko w formie ikonki, ale też odezwie się ten brzęczyk, będzie jakiś sygnał dźwiękowy. Także, no jak wolicie, jeśli chcecie, żeby tam wam pikało, możecie to sobie włączyć i wyłączyć. Wystarczy w menu nacisnąć set reset, aby zmienić włączenie, wyłączenie. Jak widać na załączonym obrazku. Także jak widzieliście, aby szczytać podstawowe parametry waszego samochodu, a nawet trochę powyżej tych podstawowych parametrów, nie zawsze potrzebny jest komputer, jakieś dodatkowe kable i przede wszystkim inwestowanie w samochód, którego jeszcze nie macie, chcecie tylko go sprawdzić, bo gdzieś jedziecie na oględziny. Także myślę, że funkcja tutaj bardzo przydatna podczas zakupu samochodu, albo też zaraz po kupnie samochodu, sprawdzenie, czy wszystko w nim jest ok, nie ma żadnych błędów i tego typu rzeczy. Jeśli odcinek wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, dajcie też znać w komentarzu, czy chcecie takie odcinki, czy chcecie więcej takich materiałów, w szczególności materiałów, których nie ucinam, nie robię specjalnej obróbki. Stąd też taki odcinek trochę z biegu, jeśli chcielibyście bardziej te okrojone odcinki i gdzieś tam mniej moich wywodów, dajcie znać w komentarzu, czy taka forma wam odpowiada, czy też nie, raczej poświęcić więcej czasu na obróbkę filmu, ucinać te zbędne kwestie, to napiszcie o tym koniecznie, bo filmy są tworzone specjalnie dla was. Chcę wam pokazywać to, co jakby sprawdziłem, co mi się przydało. Też dużo dostaję właśnie od was informacji, aby pokazać to, pokazać taką funkcję, a co u mnie działa, a co u was tam źle czy inaczej też działa, aby zweryfikować to. Jak najbardziej jest to pozytywne, także dawajcie znać w komentarzach, abym mógł to sprawdzić, czy zweryfikować jakąś daną opcję, czy u mnie tak rzeczywiście działa, tak samo jak u was. Bardzo myślę pomocne, nie tylko dla mnie, ale też przede wszystkim dla was, bo dla was są te filmy tworzone. A tutaj macie dosyć ciekawy odcinek. Kliknijcie sobie ten odcinek, sami zobaczcie, co wasz Fordzik potrafi. Pomimo, że jest to już wiekowy samochodzik, ale możecie być zaskoczeni. Koniecznie zobaczcie ten odcinek. I oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!